Województwo lubuskie to wyjątkowy obszar na mapie Polski. To region pełen dzikich leśnych ostępów, rozległych jezior oraz żyznych pól i łąk. Tutejsze krajobrazy zapierają dech w piersiach. To tereny tętniące życiem, pełne interesujących gatunków flory i fauny oraz odważnych ludzi pełnych śmiałych idei. Oczywiście przede wszystkim to tereny bogate historycznie. Moi kochani, z okazji 30-lecia samorządu w Polsce zabiorę Was dzisiaj w podróż. Przejdziemy się szlakiem najpiękniejszych zabytków województwa lubuskiego, aby odkryć najcenniejsze perły tego regionu. W programie przedstawię Wam 11 zabytków godnych uwagi, które, zapewniam Was, będziecie chcieli odwiedzić osobiście. Zapraszam do oglądania. Kochani, numer 1 na naszej liście, czyli Park Murzakowski. Jest to bardzo wyjątkowe miejsce, ponieważ park ten zajmuje prawie 730 hektarów powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, stanowiącej granicę polsko-niemiecką. To największy park w stylu angielskim na terenie Polski. Założycielem parku był książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau, który po licznych podróżach, w tym do Anglii, zachwycił się parkami krajobrazowymi. W 1811 roku odziedziczył po zmarłym ojcu posiadłość, właśnie tu, w Muskau. Krótko po tym wydał list otwarty do tutejszych mieszkańców, w którym prosił o pomoc w założeniu parku przypałacowego w stylu angielskim. A propos pałacu, Nowy Zamek, taką nazwę nosi budynek stojący za mną. To neorenesansowa rezydencja wzniesiona tu w XVI wieku. Swój obecny kształt uzyskała w pierwszej połowie XIX stulecia za sprawą wielkiego ekscentryka, kosmopolity i podróżnika księcia Hermana von Pücklera. Dawny pałac przebudowywali sprowadzeni z Italii znamienici architekci. Powstała wówczas trójskrzydłowa rezydencja z 4-kondygnacyjnymi skrzydłami bocznymi oraz dominującą w panoramie wieżą zwieńczoną czerwonym hełmem. Park Murzakowski decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2004 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa jako 12. taki obiekt w Polsce. Ja osobiście zostałem zauroczony tym miejscem i chętnie jeszcze trochę pospaceruję, natomiast Państwa gorąco zachęcam do zrobienia tego samego. Kochani, miejscowość Broniszów. To tutaj w późnym średniowieczu zbudowano zamek rycerski, którego właścicielem był Bronisław, komes Bytomia Odrzańskiego, leżącego na terenie księstwa głogowskiego. Ale o Bytomiu jeszcze Wam w tym filmie zdążę opowiedzieć. W XIX wieku zamek ponownie przebudowano. Do renesansowego dworu dobudowano ceglany mur oraz widokową basztę w stylu neogotyckim, tworząc wewnętrzny dziedziniec. Basztę oraz dziedziniec można zobaczyć za moimi plecami. Dwór został otoczony fosą ze stawem, w której niestety dzisiaj nie ma już wody.
Na początku XVII wieku Rud von Kotwitz rozbudował zamek w renesansową rezydencję na planie litery L. W podwyższonym trzykondygnacyjnym budynku utrzymano dwie reprezentacyjne sale na parterze. Jedna z nich pokryta jest stropem belkowym z imponującą renesansową dekoracją stiukową z końca XVI wieku. Druga natomiast pokryta jest renesansowym sklepieniem z ornamentem okuciowym. Barokowa przebudowa z końca XVII wieku przyniosła zmianę porządku okien, barokowy hełm wieży północnej oraz barokowe tynki kosztem renesansowych tynków sgrafitowych, których resztkę pokażę Państwu poprzez lot z drona. Kochani, wiek XX nie był zbyt przychylny dla zamków w Broniszowie. Po 1945 roku zamek stopniowo popadał w ruinę. Jego remont rozpoczął się dopiero w 2010 roku i trwa aż po dziś dzień. Między innymi dlatego też nie mogliśmy dzisiaj wejść do środka. Zamek oczywiście jest udostępniany zwiedzającym w okresie wakacyjnym. Budowla urzeka swoim pięknem nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz. Mogłem tego doświadczyć oczywiście dzięki zdjęciom zamieszczonym na stronie na Facebooku oraz na stronie internetowej Zamku w Broniszowie. I serdecznie zachęcam do zwiedzenia osobiście tego pięknego monumentu historii. Następna pozycja na naszej liście to zamek w Zaborze. Wybudowany w roku 1677, barokowy zamek powstał z polecenia Johanna Heinricha von Dunewalda. Jak głosi legenda, pałac w Zaborze wybudowano za pieniądze pochodzące z okupu za tureckiego paszę, który był więźniem cesarskiego generała. Zespół pałacowy wzorowany był na wczesnobarokowych francuskich rezydencjach. Budowla skonstruowana została na kształt podkowy z 3 kondygnacjami, na których mieszczą się 3 główne sale. Rotundowa na osi parteru, balowa na piętrze i sala na 3 kondygnacji. Wnętrze pałacu urządzone zostało również według stylu barokowego. Dodatkowo budynek otoczony jest fosą głęboką na 3 metry i szeroką na 15 metrów. Dziś nie ma już tam wody, jednak wrażenie estetyczne pozostało. Pałac przebudowywany został w latach 1745 i 1957. Od XVIII wieku własność hrabiów Kozel, potem książąt na siedlisku, rodu Szejnoch von Karolat, o którym dzisiaj również Wam jeszcze opowiem. Ostatnią właścicielką pałacu przed II wojną światową była druga żona ostatniego cesarza Niemiec Wilhelma II Hohenzollerna, Hermina. Dziś ta zachwycająca architekturą rezydencja przekształcona została na Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, któremu od 1998 roku patronuje imię rycerzy zakonu maltańskiego. Muszę Wam powiedzieć, że okolica jest po prostu urocza. Park to świetne miejsce na spacer czy odpoczynek, a przy okazji można zobaczyć naprawdę piękny zabytek. Znajdujemy się we wsi Siedlisko.
Tutejszy zamek był swego czasu najpiękniejszą rezydencją w regionie. Budowa zespołu zamkowego rozpoczęła się w 1597 roku za sprawą Georga von Schenoch, a bazą do rozbudowy był dom rodziny Rechenbergów. Budowę zamku ukończono w 1560 roku, a gotowy budynek zawierał salę reprezentacyjną z portretami królów, salę balową wspartą na 12 kolumnach, dziedziniec oraz bibliotekę i zbrojownię, które znajdowały się w budynku bramnym. W 1618 roku ukończono budowlę zamkowej kaplicy usytuowanej we wschodnim skrzydle. Jest to pierwsza na Śląsku kaplica zamkowa wybudowana jako lektorium protestanckie. W pierwszej ćwierci XVIII wieku budowniczy Wagner z Kożuchowa wybudował zachodnie i północne skrzydła zamku, które razem z wcześniejszymi zamykały dziedziniec, na którym teraz stoję. W 1757 roku ukończono budowę mostu przy bramie wjazdowej. To ten, który znajduje się za moimi plecami. Cokoły jego balustrady ozdobiono rzeźbami postaci mitologicznych i 2 heraldycznymi lwami z tarczami. Niestety do dzisiaj nie zachowały się tak, jak mogą Państwo zauważyć. Najprawdopodobniej zostały skradzione w 1945 roku przez Armię Radziecką. Czas na pałac w Zatoniu. Pałac ten został wybudowany w 1689 roku przez ówczesnego właściciela dóbr zatońskich Baltazara von Unruga w formie barokowego dworu. Jak możemy zauważyć, pałac ma 2 piętra, ale nie zawsze był taki wysoki. W latach 1842-1843 został przebudowany w formie klasycystycznej. Wtedy miał tylko parter i pierwsze piętro, które były nakryte dachem. Podczas przebudowy podwyższono go o 1 piętro i dobudowano nową część. Do starego dachu już nie wrócono. W tym samym czasie zaczęto także przekształcać park wokół pałacu. Pracę tę zleciła księżna żagańska, przepraszam za mój francuski, Dorota de Talleyrand-Peregrua, która przeprowadziła się tu w latach 40. XIX wieku. To na czas właśnie jej pobytu przypada tutaj najlepszy okres w historii pałacu. Po jej śmierci w 1862 roku właścicielem pałacu został jej młodszy syn Aleksander. Z jego inicjatywy na początku lat 70. XIX wieku pałac wraz z przyległą oranżerią zostały przebudowane. Niestety, tak jak zamek Karolat w Siedlisku, pałac ten został spalony przez wojska radzieckie w roku 1945 i już nie został odbudowany. W 2018 roku ruiny pałacu zabezpieczono oraz udostępniono zwiedzającym. Rewitalizacja całego parku kosztowała blisko 17 milionów złotych. Miejmy nadzieję, że władze nie zapomną o tym zabytku i dalej będą starały się systematycznie poprawiać jego stan, tak aby wreszcie mógł znów w pełni napawać dumą mieszkańców wsi Zatonie.
Szanowni Państwo, znajdujemy się właśnie na rynku w Bytomiu Odrzańskim. Ratusz, który znajduje się za moimi plecami, należy do jednych z najciekawszych zabytków architektury renesansu w Polsce. Pierwszy ratusz w Bytomiu Odrzańskim wybudowano około roku 1483. Niestety budynek ten uległ zniszczeniu i rozebrano go pod koniec XVI wieku. Aktualną siedzibę władz miasta wybudowano w latach 1602-1609. Niestety budynek ten spłonął w roku 1694. Ratusz odbudowano w 1697 roku według projektu Kaspara Millera z Bolesławca. W 1950 roku piorun zniszczył hełm wieży, który zrekonstruowano 14 lat później. Jak widać, ratusz ma bardzo burzliwą historię. Ratusz w Bytomiu Odrzańskim jest najbardziej reprezentacyjną budowlą tego miasta i po dziś dzień spełnia funkcję, do której został wzniesiony. Stanowi siedzibę władz samorządowych i administracyjnych miasta. Niestety pech chciał, że dzisiaj ratusz jest w remoncie i niestety nie można zobaczyć jego wnętrza, ale miejmy nadzieję, że remont szybko minie i z powrotem będzie można podziwiać go od środka. Kochani, znajdujemy się właśnie pod Szprotawą w lesie, gdzie znajduje się fragment wałów śląskich, potocznie nazywanych wałami Chrobrego lub Trójwalem z niemieckiego Dreigreben. Jedna z tez głosi, że powstały między X a XI wiekiem. Miały stanowić dowód na istnienie na ówczesnym Śląsku związku plemiennego wokół plemienia Ślężan i stanowiły ochronę granic Śląska od zachodu. Jednak wały te powstały w wieku XV za panowania księcia Henryka IX Starszego ze śląskiej linii Piastów w celu wyznaczenia granicy księstw Głogowskiego i Żagańskiego. Wały są zbudowane z 2 lub 3 równoległych nasypów ziemnych o maksymalnej wysokości względnej 2,5 metra i są oparte na naturalnych przeszkodach. Są przedzielone rowami, natomiast ich łączna szerokość osiąga maksymalnie 47 metrów. Wały śląskie posiadają znaczenie naukowe i edukacyjne. Dają bowiem szeroki wgląd w organizację państwowości na Śląsku, począwszy od późnego średniowiecza. Są także jednym z elementów późnośredniowiecznej sztuki militarnej. Pokazują ówczesną znajomość topografii terenu i równocześnie są reliktem sztuki geodezyjnej. To jeden z najcenniejszych obiektów śląskiego dziedzictwa kulturowego. Kolejna pozycja na naszej liście to zamek średniowieczny w Międzyrzeczu. W miejscu, w którym teraz stoi budowla, niegdyś znajdował się drewniany słowiański gródek, wzniesiony w IX wieku na miejscu jeszcze wcześniejszej osady pochodzącej z VIII wieku. W
XIII wieku gród stanowił centrum kasztelanii międzyrzeckiej i miał funkcje administracyjno-militarne, a także strzegł przeprawy przez rzekę Wartę. Miał również duże znaczenie strategiczne, ponieważ leżał na przecięciu szlaków handlowych na pograniczu Wielkopolski, strzegąc jej od zachodu. Ze względu na swoje położenie gród, a później zamek, wielokrotnie był celem działań militarnych. Podczas wojny cesarza niemieckiego Henryka II Świętego z Bolesławem Chrobrym został zdobyty i spalony przez wojska niemieckie. W 1157 roku podczas interwencji Fryderyka Barbarossy został opuszczony i znów spalony, tym razem przez swoją własną załogę, podobnie jak inne grody na obronnej linii Odry. Po II wojnie światowej cały kompleks przekazano na potrzeby muzeum. W latach 50. i 60. przeprowadzono prace konserwatorskie i zabezpieczono zamek w formie trwałej ruiny. Obecnie budynek można zwiedzać cały rok. To zabytek o niebywałej i zadziwiającej historii. Pomimo tego, że z jego dawnej chwały niewiele zostało, to trzeba pamiętać, że jako gród w takiej czy innej formie stoi tu od ponad 1000 lat, a to dla zabytku niecodzienny wiek. Co ciekawe, w 1574 roku w międzyrzeckim zamku zatrzymał się pierwszy elekcyjny król Polski Henryk III Walezy, który jechał z Francji do Krakowa, aby objąć tron Polski. Moi kochani, nie wybaczyłbym sobie, gdyby zabytek stojący za moimi plecami nie znalazł się na naszej top liście. I mowa tu oczywiście o kościele cmentarnym pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie. Jest to jeden z najstarszych kościołów Dolnego Śląska, a według mnie i według mojej skromnej opinii jest to kościół najstarszy. Ale dlaczego najstarszy? Jest to temat na całkowicie odrębny i bardzo, ale to bardzo obszerny odcinek. Kościół ma bardzo ciekawą i bardzo długą historię, którą szerzej omawiałem w moich poprzednich filmach o tym kościele, do których bardzo serdecznie zapraszam. Ja na potrzeby tego programu będę musiał ją nieco skrócić. Według podań początki kościoła sięgają około 1201 roku, kiedy pomiędzy jeziorami Lubięcińskim i Kochanowo postawiono pierwszą świątynię. Pierwsze pisane wzmianki o tutejszej parafii pojawiły się w 1372 roku. Świątynia wtedy najprawdopodobniej była drewniana. Na przełomie XIV i XV wieku zastąpiono ją budowlą murowaną. Ta, według dostępnych informacji, spłonęła podczas wojny 30-letniej. Ocalała jedynie część murów i epitafia dawnych właścicieli Lubięcina. Po pożarze kościoła podczas wojny 30-letniej świątynia oczywiście została odbudowana. W ciągu następnych stuleci kilkukrotnie ją przebudowywano, aby w końcu po II wojnie światowej zamknąć ją na dobre, ponoć z powodu cały czas pogarszającego się jej stanu technicznego. Zamknięcie kościoła dało tylko i wyłącznie przyzwolenie szabrownikom na to, żeby rozkraść jego wnętrze do gołej ziemi. Dzisiaj kościół dzięki ostatnim remontom wygląda z zewnątrz naprawdę przepięknie. Wewnątrz oprócz kamiennego sarkofagu Heleny Charlotty von Kottwitz, o którym również zrobiłem odcinek, nie znajdziemy zbyt wiele. Możemy sobie tylko wyobrażać, jak kościół wyglądał w czasach swojej świetności. Nie zmienia to jednak faktu, że kościół wciąż jest wspaniałym zabytkiem.
Moi kochani, znajdujemy się właśnie w Stanach. Co prawda nie w Stanach Zjednoczonych, ale nad Odrą też może być ciekawie. Obiektem, który nas tutaj przywiódł, jest most kolejowy, który od niedawna pełni funkcję mostu na rowerostradzie, 50-kilometrowej trasie rowerowej wybudowanej w ramach projektu Kolej na rower. Most został wybudowany w 1908 roku przez firmę Boyshield z Zielonej Góry. Na obu końcach mostu umieszczono dwa zespoły ceglanych strażnic, tzw. blockhouse'ów w formie neogotyckich wież. Wieże te były połączone 12-metrowymi posernami, czyli podziemnymi przejściami, które w dawnych fortach łączyły konkretne stanowiska bojowe. Każda z wież dysponowała własnym ujęciem wody w postaci studni. Środkowa część mostu, czyli ta, która znajduje się za moimi plecami, została wysadzona przez cofających się Niemców w 1945 roku. Most odbudowano 10 lat później, jednakże nadziemną część strażnic po wschodniej stronie mostu, czyli w tamtą stronę, rozebrano. Most funkcjonował do połowy lat 90. Łączył Wolsztyn z Nową Solą. Połączenie to zostało zerwane w 1997 roku przez powódź. Od tamtego wydarzenia most stał nieużywany od ponad 20 lat, przez co popadł w ruinę. Dzisiaj dano mu drugie życie. Tak jak już wcześniej wspominałem, stanowi część 50-kilometrowej rowerostrady, która biegnie przez powiat nowosolski szlakiem nieczynnej już linii kolejowej nr 371 Wolsztyn-Żagań. Ostatnia pozycja na naszej liście niekoniecznie jest zabytkiem w dosłownym tego słowa znaczeniu. Szanowni Państwo, oto wiąz Wiedźmin. Od 1971 roku pomnik przyrody. To najgrubszy i prawdopodobnie najstarszy w Polsce i Europie udokumentowany okaz wiązu szypułkowego. Wiąz ten posiada dwa imiona. Oficjalnie nazywany jest Wiedźminem. Imię to wyłonił konkurs zorganizowany przez Lubuski Oddział Ligi Ochrony Przyrody. Natomiast leśnicy z pobliskiego Nadleśnictwa Gubin zwą go po prostu Mieszkiem. Okaz niegdyś miał 35 metrów wysokości, jednakże podczas wichury w 2005 roku odłamał się najdłuższy konar, dlatego już w 2016 roku wysokość drzewa nie przekraczała 19 metrów. Jak mogą Państwo zauważyć, drzewo stojące za mną różni się od tego, które opisuję. Pech niestety chciał, że 13 czerwca tego roku wskutek wichury drzewo poważnie ucierpiało. Złamany został 18-metrowy konar, uszkodzeniom uległ pień na całej jego wysokości, a także korzenie, które z jednej strony drzewa zostały całkowicie wyrwane z ziemi. Według ostatnio przeprowadzonych badań dendrochronologicznych to drzewo ma dzisiaj 467 lat, czyli że rośnie tutaj od 1553 roku. Nie sposób, moi kochani, sobie wyobrazić, ilu wydarzeń był świadkiem ten wiąz. Jak widzimy, drzewo ciągle żyje. Miejmy nadzieję, że Wiedźmin przetrwa i dalej będzie rekordzistą w swojej dziedzinie. Kochani widzowie, to co zobaczyliście na tym filmie to jedynie procentowy ułamek tego, co skrywa przed Wami województwo lubuskie. Ten film ma na celu rozbudzić w Was ciekawość, a przede wszystkim zachęcić do tego, abyście sami odwiedzili każde z tych miejsc. Bo uwierzcie mi, że są to miejsca niezwykłe, wręcz magiczne. Każde z tych miejsc ma do opowiedzenia swoją własną, ciekawą i niepowtarzalną historię. Bo nie ma znaczenia, w jakim stanie znajduje się zabytek. Czasami wystarczy tylko nadstawić uszu, a nawet w ruinach usłyszycie odgłosy historii i tętniącego w nich kiedyś życia. Ja nazywam się Kacper Milordzik-Frajtek. Dziękuję za uwagę i do następnego.